Przygotowałem sobie tutaj wykrywacz. Ustawiłem sobie w trybie statycznym, z tym, że SAT ustawiłem na 0. Teraz to jest naprawdę statyk. Akurat producent tu tak według siebie ustawił tą funkcję SAT na 5 w trybie statycznym, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego też tak jest. Sami do tego dojdziecie. I tak naprawdę się to wtedy powinien nazywać tryb pseudostatyczny, jeżeli ten SAT mamy na 5. Dałem tutaj nieco sygnał wiodący wyżej, żeby było ładnie słychać. I zaczynamy. Wpierw, jak rozpoznać, czy wykrywacz jest statyczny, czy pseudostatyczny. Pozwolę się tu sposiłkować obrączką. Teraz jest SAT na 0, czyli wykrywacz z zasady powinien być wykrywaczem statycznym. Słyszycie? Wzrost zasięgu, na krańcu zasięgu. Kładę. Sygnał jest wzrośnięty do góry. Zabieram. Utrzymuje się poziom sygnału, który ustawiłem. Jeszcze raz. Kładę. Sygnał wzrasta, jest wzrośnięty. Zabieram. Powraca. Kładę. Sygnał jest wzrośnięty. Czyli wykrywacz jest wykrywaczem statycznym. Nie muszę wykonywać ruchów, aby wykrywacz wykrywał przedmiot. To charakteryzuje to zjawisko czystą statykę. Ale jeżeli taki układ SAT damy na przykład sobie tutaj teraz na 10, z zasady utworzyliśmy pseudostatyk. Co to oznacza? Że wykrywacz nagle stał się wykrywaczem dynamicznym, ruchowym. Słyszeliście? Sygnał wykrywacz sam się dostroił. To co się takiego stało? Z samej zasady działania SAT-u, czyli Self-Adjusting Threshold, automatyczne dostosowanie progu czułości, ten układ spowodował to, że wykrywacz się sam dostroił do tego przedmiotu. Jeszcze raz. Teraz jest cisza, co jest naturalną rzeczą, bo teraz w drugą stronę to zadziałało. Ale znowu się wykrywacz sam dostroił. Kładę. I wykrywacz ścichł. Sam się dostosował do progu maksymalnej czułości. Z kolei jeżeli ja teraz wyrwę ten przedmiot jakby z okolicy wykrywacza, cisza, i wykrywacz sam w tempie się dostroił. Kilka sekund następuje dopasowanie wykrywacza do przedmiotu oraz kilka sekund nastąpi powrót z ciszy do poprawnego maksymalnego zasięgu. Gdy sygnał wzrasta, nie jesteśmy w stanie usłyszeć tych najsłabszych sygnałów, bo sygnał jest głośny, tak? Gubi nam się ten przedmiot. Tak samo działa to odwrotnie. Jeżeli wykrywacz nam się dostroi do przedmiotu i ten przedmiot nagle zabierzemy, usłyszymy ciszę, ale wykrywacz też jakby musiał się sam dostroić, wrócić do zera i dać pełną moc. I to było przy SAT-cie ustawionym na 10, czyli pseudostatyku. Jeżeli taki SAT ustawię na przykład na 3, słyszymy ładny, płynny dźwięk wykrywacza. Nawet tam, no bo w tej chwili tam czułości mam 51. Zasięg na obrączkę naprawdę jest fajny, bo jest ładny, czysty i równy sygnał wiodący. Przy
SAT-ie 3 słychać, jak długo następuje samostrojenie ze wzrostu sygnału w dół oraz do powrotu z zera. Czekamy. 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 Jest i wykrywacz sobie wrócił. Ktoś powie, że to długo trwa. Długo to trwa w zależności, jaki mamy ustawiony SAT. I to jest bardzo istotne, że czasami musi to długo trwać i musimy to specjalnie zastosować. Może być SAT 0, gdy wykrywacz sam nie wraca. Jesteśmy zobligowani do tego, aby zrobić to z pustem, do tego to służy. Oraz z pustem, przede wszystkim z pustem się posiłkujemy przy SAT-ie 0 oraz z pustem możemy się posiłkować dodatkowo. Na przykład tak jak w tej chwili SAT jest 3, tak? Wykrywacz się uderzyłem jeszcze raz. Wykrywacz się sam dostroił. I teraz jak cofniemy, żeby szybko wrócić, możemy to zrobić guzikiem. Teraz pokażę na przykładzie SAT 20. SAT 20. Widzicie, jak szybko się dostraja? Jak cofnę? Równie szybko powraca. Jest to bardzo szybki dynamik w tej chwili. Dlaczego w ogóle jest ten SAT? Po co te regulacje? Dlaczego statyk i pseudostatyk? Dlaczego nie może być coś uśrednione? No właśnie. Przy pełnej statyce mamy możliwość i możemy to wykorzystać do poszukiwania bardzo dużych, bardzo głębokich obiektów. Nie jesteśmy w stanie przy SAT-ie większym, czy nawet już nie mówię o tym SAT-ie 20, poszukiwać bardzo głębokich celów, ponieważ ten wykrywaczem fizycznie zbyt wolno machamy w stosunku do tych dużych przedmiotów i on najzwyklej się taki wykrywacz dostroi. Zobaczcie. Szybko macham. Cały czas na tej samej wysokości. Jest sygnał, jest przedmiot sygnalizowany. Zrobię ta sama wysokość, tylko wolny ruch. Nie ma. Szybciej? Nie ma problemu. Zbyt wolno wykrywacz sam się dostraja do tego przedmiotu. Dam niżej. Jeszcze raz wolno. Nie ma, dam szybko. Nawet wyżej. Sygnał jest. Jeżeli mamy jeszcze większy przedmiot, nie wiem, wielkości hełmu, kanistra i jeszcze większych przedmiotów, to takie przedmioty na takim machaniu, które my machamy, jak najbardziej na krańcach zasięgu będą niesygnalizowane, ponieważ wykrywacz się najzwyklej w świecie do nich dostroi przy SAT-ie wyższym. To się może już dziać przy SAT-ie 4, 5, 3, no wszystko zależy od tego, ile wiemy na temat tego SAT-u i prędkości fizycznej, jakim operujemy wykrywacz. Co innego, gdy ten SAT jest na 0. Tak, w tej chwili ustawię tutaj na 0. Proszę bardzo, SAT na 0. Macham szybko jest, macham bardzo wolno. Jest. No to ktoś powie, no to po co? No to w takim razie niech jest pełny statyk i pięknie. No właśnie. Na rozbicie tego sygnału, jakby na jego niestabilność wpływa wiele czynników. Prócz gruntu, jak wykrywacz jest niedostrojony, wpływa niestety słonko. Co się takiego dzieje? A jak nam zacznie tutaj mocno świecić słoneczko, w upalny dzień na cewkę, jest to plastik. Plastik się zaczyna rozgrzewać. Cewka nadawcza z odbiorczą zaczyna się między sobą wyginać delikatnie, co jest naturalne. I wykrywacz, każdy w statyku, w pełnym statyku, gdy cewka zacznie się odkształcać, zacznie nam powodować wzrost sygnału. Ten sygnał wiodący, który w tej chwili słyszymy, zacznie lecieć do góry. Coraz głośniej, coraz głośniej, coraz głośniej. Będzie mniej więcej to w taki sposób słychać. Zasymulowałem to teraz obrączką, ale mniej więcej taki wzrost będzie na słońcu. Możemy wtedy nacisnąć guzik, wrócić go do zera, ale dalej ten wykrywacz będzie szedł do góry. Znowu po naciśnięciu na słonku będzie takie zjawisko
przy mocnym słonku na sacie 0. Normalna sprawa.